W maju 22 pojechaliśmy do Walencji i na Lazurowe Wybrzeże. Zaczęliśmy od szybkiej podróży przez Niemcy i Francję. Po drodze zahaczyliśmy też Genewę. Już na trzeci dzień byliśmy w Walencji. W Walencji zgrupowaliśmy się ze znajomymi i spędziliśmy tam tydzień. Ja w dużej mierze na konferencji z Kubernetesa, Marta w tym samym czasie zwiedzała miasto i muzea. Odwiedziliśmy też razem parę miejsc, jak Muzeum Współczesne, gdzie niesamowicie długo podziwialiśmy płótna zamalowane na czarno. Polecam. Walencja słynie z parku, który powstał w starym korycie rzeki, która została przeniesiona poza miasto. Dobrze słyszycie. Hiszpanie przenieśli rzekę poza miasto. Ja sam też zrobiłem wycieczkę po okolicznych górach. Stoliki poustawiane na ulicy to całkiem częsty widok. Po tygodniu ruszyliśmy dalej. Czas na Lazurowe Wybrzeże. Tutaj widzicie panoramę Marsylii z katedry Notre Dame. Najczęściej jedzenie organizowaliśmy sobie w plenerze w miejscach, które wpadły nam szczególnie w oko. Lazurowe Wybrzeże to bardzo urokliwe miejsce. Góry schodzą się do Morza Śródziemnego. Jest bardzo dużo rewelacyjnych tras górskich, świetny asfalt. Często szukaliśmy noclegu z dnia na dzień. Udawało nam się znaleźć niesamowite miejsca. Ten tutaj kosztował dyszkę, a dek zapierał widok w piersiach, jak to się mówi. Na zakończenie Lazurowego Wybrzeża odwiedziliśmy Monako, gdzie akurat odbywały się wyścigi F1. Nie zostaliśmy tam do niedzieli, a wyścig obejrzeliśmy sobie w domu. To niesamowite przeżycie obejrzeć wyścig na torze, który się przed chwilką przejechało. Tor w Monako budowany jest tylko na czas wyścigu. Sporo czasu spędziliśmy też w Nicei. To już pożegnanie z Lazurowym Wybrzeżem. Ale przed nami jeszcze Włochy, Szwajcaria i Liechtenstein. Mieliśmy w planach zobaczyć też Mediolan, ale mieliśmy kłopoty noclegowe i tu widzicie Mediolan przelotem. Natomiast Szwajcaria wygląda świetnie. Zobaczyliśmy ją tylko pobieżnie, no i to nie był cel podróży. Liechtenstein jest bardzo malowniczym księstwem, warto tu zobaczyć pałace, podziwiać krajobrazy, wybrać się w góry, a zimą na narty. I to będzie koniec. Do zobaczenia!